Dzień dobry. Dzień dobry. Dajcie, teraz tu ogarnę. Muzyko. Poproszę. Dzień dobry. Słychać mnie? Widać mnie? No takie mam skrzypce tylko, cześć. Uwielbiam muzykę klasyczną, rzadko słucham i jest mi smutno z tego powodu. Cześć. Takie spontaniczne Q&A, bo wczoraj live'a nie było, słuchajcie. Więc można pytać o wszystko, ale nie na wszystko odpowiem, od razu mówię. Tutaj stoi obok mnie gościu. Niech ja sobie przypomnę, jak się live'y prowadzi. Chyba tak. Tutaj stoi gościu dla Grzegorza, który ten ekspres został wybrańcem do zakupu tego ekspresu. Ten ekspres dawno już jest zakupiony, tylko Grzegorz wyjechał, ale Grzegorz wraca. No to trzeba go odpalić, jak miesiąc stał. Nie wiem, czy Grzegorz jest z nami, jak będzie, to się odezwie na pewno. No trzeba go odpalić, bo jutro idzie w paczkę i jedzie do Szczęśliwca, słuchajcie. Co tam u was? Nowik, będę miał głosik podczas naprawy zegarków. Śpiewał nie będę. Czy piłeś kawę Melita Nella Crema Espresso? Nie. Ja piję tylko tą kawę, co stoi za ekspresem. Tylko i wyłącznie, chyba że mnie gdzieś poczęstują. Nawet ostatnio jak byłem u Spoxa, to piłem swoją kawę, także ona jest everywhere. Nie piłem obywatel. Siema Daniel, witam niebieskich. Siema obywatel, siema Michał. Siema Nowik. Długo będę tak ten stół głaskał? Siema Jacek, siema Tasz, siema Sylwia, prawda? Fajny. Kurna, uwielbiam muzykę klasyczną. Chyba wiem, czego będę słuchał dzisiaj w drodze do domu. Daniel, ile razy jest 2 razy 2 minus 2 podzielone przez 2 i kawa czerwona? 500. Coś tu mi się nie zgadza. Słuchajcie, złamałem przejściówkę do kamery, więc może zniknąć obraz, jak nią ruszam. Mam nadzieję, że tego nie zrobi. Okej. Fishing Dreams, pozdrawiam, doktor ze Szwajcarii. Siemano, pozdrawiam. Ja dzisiaj męczę tego Philipsa z zaworem DeLonghi, co pisałem na grupie. Siema Łukasz. A, już zapamiętałem, że to ty. A ja piję 11 i 12 kawę czerwoną. Tą. Najwyżej będę tańczył. Słuchajcie, sorry, że wczoraj live'a nie było, ale nie miałem totalnie pomysłu wczoraj na live'a, nie miałem też weny wczoraj na live'a, jakiś zrypany byłem, a jak to napisałem zresztą, nic na siłę, nie ma co, wiecie, na siłę robić live'a, a dzisiaj akurat jest chęć, co prawda niedługi, bo czekajcie, wyłączę ten piecyk, który pewnie słyszycie, bo zimno, no ale damy radę, jest kawa, zaraz będziemy z tego robić kawę. Także jak w tytule live'a Q&A możecie pytać o ekspresy, możecie pytać o co chcecie tak naprawdę. Możecie dawać tipy, nie nauczę się nigdy. Tu. Właśnie, trzeba przypiąć tipli. Czemu mi nikt nie przypomniał? Dlaczego? Jak to teraz zrobić? Trzeba odpalić przeglądarkę. Trzeba odpalić tu. Trzeba wpisać, jak zwykle nieprzygotowany. No na spontanie to na spontanie, słuchajcie. Decyzję o zrobieniu live'a dzisiaj podjąłem 10 minut temu. Miniaturkę miałem awaryjnie przygotowaną, natomiast tak wyszło. Coś się dzieje. Czekajcie, wpiszę tylko. Wpiszę tylko tutaj ważną rzecz. Kluczową, ważną rzecz, przypnę od razu. Robimy ankietę. Jaką robimy ankietę, słuchajcie? Dajcie znać. Dajcie znaka, co tam piszecie? Siema, co sądzisz o nowym typie uszczelki do bloku od Philipsa Eco, tak zwana wargowa? Podobno są lepsze od tych o-ringów z gównolitu. Ale kto tak twierdzi? Sprzedawcy tych uszczelek? Bo ja mam sygnały, że one się szybciej wycierają niż te oryginalne. Nie wiem, nie badałem tego. Grzebie w Philipsie. Klient puścił na niego 400V. Jakim cudem? Płyta główna i panel trzeba było wymienić. Teraz przy live go w znakomitym gronie złożę. Tak jest. Tutaj siedzą maskotki kanału, bo już są dwie, słuchajcie. Wylutek i nie pamiętam. Wygrzewek? Nie wybrałem imienia, jeszcze nie zapamiętałem. No, dobra. Grzałkuś. Może być, Grzałkuś to jest na live. Pozdrawiam z Krakowa, siema Fix and Drive, siema Arek. Co było główną przyczyną do rezygnacji z naprawy krupsów? Skomplikowanie tych napraw po części, ale najgłówniejszą przyczyną, tutaj pyta Arek, było to, że jak ja wymieniałem jakąś część w tych krupsach, one wracały na kolejną usterkę w bardzo bliskim czasie
i zaczynały się awantury. I główną przyczyną rezygnacji było kilka tutaj takich awantur z klientami, gdzie ja, słuchajcie, rozumiałem tych klientów, bo wydali powiedzmy 500 zł, za chwilę się okazało, że muszą wydać jeszcze 400, a Express był wart w tamtych czasach 1200-1300 zł. Ale no to nie była moja wina. Te pretensje powinni kierować do Krupsa, więc w którymś momencie podjąłem decyzję, że innych ekspresów mam na tyle dużo, że pierniczyć tego Krupsa, niech go naprawiają inni. I naprawiają, no. Damian, moja kobieta pyta, czy pijesz parzonchę. Jak nie mam wyjścia. Stanek, Q&A, która kawa lepiej się sprzedaje? Czerwona versus zielona. Dzięki, Stanek. W tej chwili nadal chyba zielona, ale tak jak kiedyś było, że czerwona... Dlaczego ja nie miałem na początku, jak się tutaj poznaliśmy, w ofercie czerwonej? Bo ona się nie sprzedawała. Ona tutaj wśród moich klientów stacjonarnych, wśród moich znajomych była za mocna, za wyrazista. No to przez was się teraz sprzedaje. Teraz jest tak z lekką przewagą zielonej. No, a odpowiadając na wcześniejsze pytanie, tak, parzuchę piję, ale jak muszę. Znaczy, jeżeli już mam wypić jakąś inną kawę niż z ekspresu, to tylko parzuchę. Ewentualnie z tych, wiecie, moka, te takie dzbanuszki aluminiowe na gaz czy elektryczne, ale rozpuszczalna. Kiedyś na weselu byliśmy i była tylko rozpuszczalna. Ja karton mleka do tego wlałem. Nie. A piłem parzuchę zieloną i czerwoną, piłem na trasie Gdynia-Warszawa z Danielem i z Alicją, pozdrawiam, tak, i była pyszna i to była ta, ona też dobrze smakuje jako parzucha. Łukasz, te uszczelki typu Y potrafią się podobno zamieniać. Ktoś przedwczoraj czy wczoraj pisał na grupie naszej na Facebooku, link macie w opisie filmu, że założył te wargowe uszczelki i po roku już jest zrypana ta uszczelka, więc wiecie... No, wargowe uszczelki są gdzie? Wargowe uszczelki są w Niwonie, wargowe uszczelki są w Melicie. Michał, na początek. Dziękuję, Michał. Gdzie są jeszcze wargowe uszczelki? W Saeco, w Siemensie są normalne o-ringi. W Jurze jest normalny o-ring. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś jest wargowa uszczelka. Dajcie łapkę w górę, to nic nie kosztuje. Dobra, zbierzcie. Kurczę, ile was jest? Nudzicie się chyba, nie? Zaraz odpalimy ten ekspres Grzegorza. Mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia, no ale raczej nie. Bo trzeba go sprawdzić. Do jutra musi wyschnąć. I jutro go w paczkę i go! Jak już nie ma co pić, to wolę inkę niż mierną kawę też. No ale inka to nie kawa, to jest zboże wypalane, tak? W Siemensie mam też wargową. Naprawdę? Ale to oryginał, Sylwia? Damian, pytanie ode mnie. Czy próbowałeś wypalać samodzielnie kawę w domu? Nie, ale jest taki plan i to tu, na wizji. Jest taki plan. Rozmawiam z producentami. Rozmawiam, za dużo powiedziane. Rozsyłam do producentów takich... Mogę wam nawet pokazać, jak znajdę. Poczekajcie. Home Roaster. Są takie... Chyba nie o to mi chodziło. Router mi wpisało. Home Roaster. Są takie domowe, one tam kosztują do 3000 zł. Alicja, a ja w pracy. Miłej pracy, Alicja, dziękuję. Są takie... O, tu mam coś takiego. Jakby wam to pokazać? Pewnie trzeba okno przechwycić. Czekajcie, spróbuję. Bo to jest jakby temat, który jest u mnie na topie, bo chcę tego spróbować. I przechwytywanie okna. Okej. Tego. Może być. Jest sobie coś takiego, spójrzcie. Ja bym chciał to widzieć, co tu się dzieje. No tak, oglądacie teraz mojego YouTube'a. Jest sobie coś takiego, dobra, mniejsza. Powiększę to trochę. Kosztuje to 600 euro. Nie odpisali, akurat ci mi nie odpisali, Roast Rebels. I to jest taka piec do domowego wypalania kawy. Ciekawy temat i chcę go przetestować razem z wami tutaj, bo kawa, która się wypala, nie pachnie zbyt pięknie, słuchajcie. I co? I ja bym nie proponował w domu tego używać, bo zapach kawy wypalonej jest piękny, natomiast kawa podczas palenia, z tego co ja gdzieś tam miałem do czynienia z paleniami kawy, nie jest to za dobre. Dobra, znika to okno, bo mi tutaj demontuje mi tu wszystko. Czytam, co piszecie. W Siemensie wargowa. Pytanie teraz ode mnie, czy to właśnie odpowiedziałem a propos tego wypalania też, no ale lepsze to, jak słabej jakości kawa rozpuszczalna. No kawa rozpuszczalna to nawet dobrej jakości mi nie smakuje. Nie wiem, piłem kiedyś jak każdy, ale nie. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry, Remigiusz. Q&A. Dokąd nocą tuptajesz? Mnie na minę chcesz wpuścić, nie wiem. Sylwia, tak, ale ponad 15-letni. No to on jest zaparzaczem od Melity, pewnie.
Znaczy Melita jest zaparzaczem od tego Siemensa, w sumie ciężko powiedzieć. Łukasz, Bartek jak mnie najdzie, to zamówię jeszcze w Chinach podróbkę tego elektrozaworu DeLonghi, przełożę cewkę i przetestuję. No widziałem dzisiaj tą dyskusję, 25 zł. Ciekawy jestem, jak... No, super, przetestuj, daj znać. Pisałem Fix and Drive. Pisałem kiedyś, że Filip z kolegi obsługuje nasze imprezy. Okazało się, że to jednak Saeco Lyryka. Saeco Lyryka, prosty, niezniszczalny ekspres. Znaczy niezniszczalny, no ma swoje bolączki, ale... Wypalać na działce Rodos. Byłem na Rodos. Każdy był na Rodos. Fix and Drive. Teraz impreza Andrzejkowa robił kawę całą noc dla 80 osób. I działa? Działa pewnie. Alien. Jaki ekspres kolbowy do domu polecasz dla 2 osób? Ale pytasz Alien o jakąś kwotę musisz podać. Jaki jest budżet? Bo to, wiesz, ekspres kolbowy może kosztować 50 000 złotych. Koza, jak bierze się krupsa na warsztat, to od razu trzeba wymienić wszystkie uszczelki sprężyny tłoka pomocniczego. Zgadza się. Ja tego nie robię, bo mówię wam, to się o awantury rozchodziło. Ja się kłóciłem, znaczy klienci się kłócili ze mną, bo ja się z nim nie kłóciłem, bo tu nie było pola do kłótni. Stwierdziłem, że nie. Siemka, jakie tabletki polecasz do czyszczenia ekspresu? Pyta Wesoły. Jeśli nie oryginalne, to ja kupuję takie. Spróbuję wam to... Mam nadzieję, że mam autofokusa włączonego. Ja kupuję takie. One w Norcie chyba są. Możecie sobie... Tu gdzieś była wlepka Nortu, czekajcie, ale już nie ma. O, tu jest wlepka Nortu. Czy widać symbol? Widać. 90-122. To jest symbol tych tabletek. Jak sobie w Norcie wpiszecie, powinniście je znaleźć. To są takie tablety, które można... Jak starą aspirynę, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Czekajcie, bo ja się uczę YouTube'a. O, widzicie? Ona ma kreseczkę. Można ją złamać na pół i pół też w zupełności wystarczy. Dobra. Piszcie dalej pytania, jak jakieś macie. Ja odpalam ten ekspres, który już nie jest mój. Ekspres Grzegorza. Bo trzeba go sprawdzić. Trzeba go sprawdzić, czy on działa, zanim wyjedzie, bo miesiąc stał w bezruchu. On był na live robiony, nie wiem. Zresztą, słuchajcie. Co tu dużo gadać? Co tu dużo gadać? Ten gościu pochodzi z tego ekspresu. O ile dobrze pamiętam. Więc... No to jest synek tego ekspresu, można by powiedzieć. Alien. Chciałem coś nawet używanego najlepiej do 1500 zł, ale nie wiem, czy jest to realne. Czy wiesz, no masz proste ekspresy kolbowe typu DeLonghi, znaczy proste. One wcale nie są złe typu DeLonghi. Tam są 2 rodzaje, 3 rodzaje. Jeśli chodzi o jakieś lepsze, Lelit, na Lelitach się nie znam. Kiedyś się naprawiałem, ale mało tego do mnie przychodziło i... Wiecie, ja mam też zasadę, że jak coś bardzo rzadko do mnie trafia, to przestaję to naprawiać, bo nie jestem na bieżąco. No to o to się rozchodzi. W Saeco nie masz młynka stalowego, tylko ceramiczny. Niestety Hungaro tak, ceramiczny. Ceramiczne młynki nie są lepsze. Hungaro, widzę tu jeszcze pytanie jakieś. Jaki ekspres ci się najlepiej używa? Ja posiadam DeLonghi Dynamika i jedyne co wkurza to pojawiający się częsty komunikat odkamieniania. Nie korzystam z filtra, bo mam swój Duffy w dzbanku. No ale to wiesz, no ciężko narzekać na komunikat odkamieniania. Kup sobie Jure Z10, ten wysoki model. Tam się wszystko płucze non-stop. Odkamienianie jest po to, żeby ten ekspres służył, tak? Jakiego mi się ekspresu najlepiej używa? Jura ENA Micro 9. Nastoletnia. Zresztą nie wiem, czy w przyszły poniedziałek ją na live tu nie przytargam, bo coś jej cieknie. To zobaczymy, jak ten ekspres po 1,5 albo 2 latach niezaglądania do środka wygląda. A dbam, żeby nie było. Dobra, słuchajcie, wsypmy jakieś kawy. Bo Grzegorz pojutrze ma dostać ten ekspres, żeby siary nie było, nie? Grzegorza akurat nie widzę między nami, ale tu jest też dla Grzegorza kawka przygotowana. Trafi do paczki. Fix and Drive. A między Saeco a DeLonghi jest różnica jakościowa olbrzymia. Pamiętaj, że Saeco to jest Philips w tej chwili. Znaczy wiecie, pamiętajcie, to jest wszystko moje zdanie. Musicie brać pod uwagę, że... Nie zapamiętam, muszę sobie kupić Stream Decka. Musicie brać pod uwagę, że moje opinie są wyrażane na podstawie tego, co trafia do nas do serwisu. Więc one mogą być mylne. Na przykład Melity trafia najmniej, ale Melita jest bardzo mało znanym ekspresem. Jakbyście teraz do mnie weszli, to byście stwierdzili, że DeLonghi to szrot. Bo tego stoi najwięcej, ale to jest najpopularniejszy ekspres. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bo to jest jakimiś tam badaniami nawet potwierdzone, więc... No nie można takich pochopnych wniosków wyciągać, a wszystko to, co ja mówię, to jest moje subiektywne zdanie. To nie jest ogólnopolska opinia serwisantów. Pamiętajcie o tym. Siemandero, siema Max. Masz jakiś ekspres Jury do sprzedania na warsztacie? Nie mam, ja nie sprzedaję ekspresu. Słuchajcie, gdzieś na potrzeby live'a ratujemy ekspresy, ale ja się tym nie zajmuję.
Jak tam zapasy kawy zielonej, bo będę chciał zamówić za jakiś tydzień. Max, to ona jest uzupełniana na bieżąco. No tu stoi jeszcze 3 kg zielonej kawy wypalanej 21 listopada, czyli tydzień temu. No i zaraz będzie następna dostawa. Także, to, wiesz, u mnie 3-4 dni maksymalnie trzeba poczekać, bo ja nie chcę zamawiać, wiecie, 40 kg kawy, bo ona będzie sprzed miesiąca, ma być świeżutka. Ten zapach, o którym często mi potem piszecie, jak dostaniecie, pochodzi z tego, że ona jest świeża. Michał, czy używanie wody z filtra odwróconej osmozy o twardości 0 sprawi, że ekspres dłużej podziała bez awarii, bo posiadam taki filtr do akwarystyki. Ale przy tak małej twardości wody kawa będzie niedobra. To mówiłem już kiedyś o tym w gastronomii, jak robiliśmy ekspresy, to w gastronomicznych filtrach masz na głowicach tak zwane bypassy, w których się na przykład ustawia, żeby 20% wody szło prosto z wodociągu twardej, a 80% wody było filtrowane właśnie po to, żeby była krema na kawie. To nie może być za miękka. Więc to musisz jakby nie 0, 5, 6, 7 dH to jest ok. Sylwia, mój brat ma DeLonghi kolbowy i też poleca. To są proste, fajne ekspresy, teraz chyba za 600 zł. No mogę wam pokazać, bo to wiecie, no na tym polega dzisiaj ten live. Zaraz tu zmielimy kawę. DeLonghi kolba. One są proste, one się raczej nie psują, ale nie. Mogę wam pokazać kolbę DeLonghi. Kolbowy. No i dobra, i włączamy przechwytywanie okna i mamy pełen przegląd. Ja się teraz, słuchajcie, zasłonię. Tutaj na górze macie pełen przegląd. Mi się strasznie te ekspresy podobają. One są naprawdę fajne. On jest wąziutki. Są w różnych kolorach. No, bardzo ładny ekspres. No. Robi kawkę jedną, dwie, jak chcecie. Kosztuje ile? Z jakimś tam kodem 655 zł. Zobaczcie. Prosty ekspres. No ale co my tu jeszcze mamy, powiedzmy? No, możecie pójść, wiecie, po bandzie. To jest najnowszy produkt DeLonghi. Siema Krzysztof. Weź mnie tę reklamę. No ale tutaj cena już jest grubo, nie? 6000. No ale spójrzcie, to naprawdę jest ładny ekspres. Co tam dalej mamy? Jeszcze były jakieś kolbówki. O, jeszcze są takie, 1200 zł. On ma automatyczne spienianie mleka. I co tam dalej jeszcze mamy? I chyba tyle. Jeszcze chyba był jakiś jeden, ale nie widzę go tu. No mniejsza. No jest tego, samo DeLonghi robi kolbowe. Te nowe, drogie, nie wiem czy to dobre, nie miałem z tym do czynienia. Arek. Mam plastikowy pojemnik na wodę, który ma plastikową rączkę. Jak się nie spasuje w trakcie robienia kawy, to hałasuje rączka niespasowana z pojemnikiem. Czy można dokleić jakąś gumę w koło pojemnika? Jakoś tego nie widzę, powiem ci, ale dopóki nie psujesz, to kombinuj. Kiedy kolejna licytacja ekspresu na lajcie? Nie wiem, nie mam nic sensownego, słuchaj. Nie mam nic sensownego, muszę dokończyć to DeLonghi, nie wiem czy pamiętacie, to z kakałkiem, ale na niego jest kupiec, od początku samego. Ale nie miałem czasu. Dobra, słuchajcie, zaraz będę czytał dalej. Odpalmy tą dzidę, zróbmy kawę, bo ja go muszę wyłączyć i niech on schnie. Nie mam filiżanki. Nie mam filiżanki od koleżanki. No to co? Moc na maksa. Grzegorz, nie macie, ale jak obejrzysz zapis, to twój ekspres. Testujemy, jest przesmarowany jeszcze raz, bo postał. Tu leżą jego dzieci, znaczy jedno. No teraz by był numer, jakby kawy nie zrobił. Szybka naprawa. Nie ma opcji. Co tam piszecie? Kiedy kolejna licytacja? To już było, dzięki za odpowiedź, nie ma za co. Michał, jak poprawnie ustawić młynek? Drobno czy grubo mielona kawa ma być? Unitral nie ma na to odpowiedzi. Metodą prób i błędów, żeby kejki były zwarte, żeby nie były cieknące, żeby nie były błockiem. Poczytaj trochę, jest o tym. Zresztą jest nawet live o regulacji młynka, zapis live'a na kanale, na ekspresie DeLonghi to pokazywałem, ale to jest do wszystkich automatów. Damian. O właśnie, może jakiś ekspres Jury do licytacji, ale skąd ja ci, Damian, wezmę ekspres Jury? Taż, do kolby to dobry młynek potrzebny. No tak, no ten za 6000, który tu przed chwilą pokazywałem, ma wbudowany młynek, ma fajnie skonstruowany tamper, bo się zakręca kolbę na tamperze, więc ten nacisk jest zawsze taki sam. No ale to jest 6 klocków, tak? One najtańsze są po 3200. Jeszcze wam pokażę, wklikam się w niego. Nie działa przechwytywanie okna. Dlaczego? No to jeszcze raz. Dodaj. Przechwytywanie okna.
Ja i OBS to są dwa różne światy. O, jeszcze jest, słuchajcie, taki najtańszy chyba z tych La Specialista. No i on ma wszystko. Nie wiem, czy wy widzicie kursor. I młynek. No i milion pokrętełek. No poczytajcie sobie, bo fajne są te ekspresy. Fajne są te ekspresy, naprawdę. Jak ktoś się chce bawić w kawę. A tutaj ekspres Grzegorza. Kawusie parzy nadal zacną, spójrzcie. O, nawet ostrość złapało. Jeszcze jedną dla pewności. Zobaczymy, jak fusy wyglądają. Niech parzy, a ja czytam. Fix and Drive. Na innym kanale mówili, że osmoza skraca życie ekspresu, że woda zbyt miękka jest cięższa do przepchania i się pompa bardziej męczy. No właśnie dlatego nie wolno pójść w wodę typu 0, nie? Paweł, do kolby bardzo ważny młynek. To młynek odpowiada za smaki, balans espresso. Często za dobry młynek więcej się wyda niż... No, tak, no. To się tak mówi, ja teraz spalę pewnie. Że są potrzebne 3 rzeczy. Dobry sprzęt, dobre ziarno, dobry sprzęt i dobry barista. No i między innymi w dobrym sprzęcie jest ekspres plus młynek. Nic dodać, nic ująć. Zobaczmy fusy. No tu jest, słuchajcie, rewelacja. Grzegorz będzie zadowolony na pewno. A, gorące. Gorące, ale zobaczcie, to co prawda jest połówka, ale spójrzcie, jak ten cake wygląda. Szkoda, że nie ma z nami Grzegorza, no ale live jest znienacka. Także będzie pan zadowolony. Fix and Drive. Ja mam też osmozę i mieszam wodę pół na pół z normalną kranową. No tak trzeba robić. Hungaro. Espresso rządzi jako kawa. Ale kawa to tylko espresso. Mamy tylko jeden rodzaj kawy. Espresso, podwójne espresso. Americano to jest kawa zrobiona z espresso i gorącej wody. Natomiast jak powiesz Włochowi, że cappuccino to jest kawa, to cię zastrzeli. To jest napój kawowy. Albo jak zamówisz we Włoszech cappuccino po 12. Człowieku. Taż, Fix and Drive. Osmoza owszem, ale do tego potrzeby wkład mineralizujący za minimum 20 TDS. Polecam spróbować kawy z kryształu z Nie chcę wiedzieć. To jest podobne do Sage i tam narzekają, że młynki nie są najlepsze pod względem mielenia. No ja nie znam tych DeLonghi. Korciło mnie, żeby sobie taki kupić, ale ja nie będę go używał. U mnie to musi być guziczek, słuchajcie. Golden Goose, jak u Ciebie wygląda sprawa z zakupem kawy, no ale drogo sprzedajesz czy bezpośrednio w Nowej Wsi? Napisz mi maila, już Ci tu wrzucam. Jak zacznę pisać, to wrzucę. Nie sprzedaję na Allegro, bo ja nie lubię Allegro jako sprzedawca. Lubię tam kupować, bo jest wygodne. Natomiast nie prowadzę sklepu. Może kiedyś go w końcu zrobię. Natomiast napisz mi tu maila. A ja Ci odpowiem wszystko. Wszystko. Dostaniesz pełną information. Max, nie obsługuję żadnych blików, tylko przelewy. Wiecie, u mnie kawa nie jest znaczy nie jest jakby... Teraz trochę się jej sprzedaje, ale to nadal nie jest... Naszym tutaj biznesem jest naprawa tych dziaduszków. Tylko. O, Daniel, byłem pierwszy. Hungaro, kolbowie to ekspres bardziej do kawiarni, a nie do domu. Chyba że dla jakiegoś fanatyka. Nie, mylisz się. Mylisz się. Kurczę, jakbyś zobaczył kiedyś, jak jeszcze robiłem gastronomię, jakie ludzie mają ekspresy w domach. Nieprawda, kolbowy ekspres jest dla ludzi z zajawką na kawę, bo na takim ekspresie masz na niewiele rzeczy wpływ. Na bardzo niewiele rzeczy masz wpływ na takim ekspresie. No możesz sobie tutaj, kręcąc tą gałką, sobie tak naprawdę wydłużasz czas mielenia, czyli namieli się kawy objętościowo więcej. No i tu wybierając odpowiednio, no to będzie tej kawy namielone więcej. I to jest wszystko. Nie masz wpływu na temperaturę, nie masz wpływu na ciśnienie. A zabawa kawą to jest zabawa, bo wiecie, książkowe włoskie ciśnienie parzenia kawy jest 9 bar. To, że w automacie jest 15 czy 18, bo to automat, on musi znieść wszystko. Natomiast można się, to nie jest tak, że 9 bar to jest ideał. Można sobie to ciśnienie zwiększać, można sobie to ciśnienie zmniejszać. Można się bawić temperaturą. Książkowa jest 90 stopni, ale można ją zmniejszać, zwiększać, wiecie, wyciągać, ale to już naprawdę zajawkowicze takie rzeczy potrafią. Krzysztof, Bartku, dziękuję za kawę. Moja córka powiedziała, że następnym razem mam nie wracać bez autografu. nie ma problemu, chociaż dla mnie to jest w ogóle... Ostatnio mnie sąsiad w bloku poznał. Dla mnie to są tak nowe rzeczy, wiecie, że ktoś chce autograf, to jest w ogóle dla mnie jakieś... Nie wiem, o co chodzi. Tak, Kryształ Zdrój, woda dostępna w Carrefour. Cześć tato, no niespodzianka, no.
Woda dostępna w Carrefour, a najlepsza woda to około... A co to jest aż to TDS? Bo ja, wiecie, ja o twardości wody coś tam wiedziałem, ale to... Co to jest TDS? Kamil Krupa. Mam pytanie trochę z innej działki. Dziecko mnie męczy, czy może do spieniacza Siemens EQ6 wlać mleko czekoladowe? Czy jest szansa jakiegoś zapchania? Chodzi mi o mleko, a nie żadne jogurty. Teoretycznie nic się nie powinno... Znaczy, czekaj, Siemens EQ6, czyli cały spieniacz masz na zewnątrz. Jeżeli to od razu opłuczesz, to nic się nie powinno stać, ale głowy sobie uciąć nie dam. A co powiesz o kawach na zimno, bez parzenia? Zdradzić ci coś? Unitral? Nigdy nie piłem. Zawsze jak mi się przypomni, ostatnio byliśmy w Norblinie w Warszawie, kto jest w Warszawie, to wie, to jest taki chyba najfajniejszy food hall w tej chwili w Warszawie. Poszedłem do kawiarni, nie było cold brew. No chciałbym się tego napić. Nie piłem. Nigdy nie piłem, więc... No nie powiem, co o tym myślę, bo nie wiem. Max, przy zakupie kawy będzie dedykacja świąteczna na paczce kawy, ale co chcesz mojej miłości na tej paczce? Może być, tylko ja jak ci się podpiszę na kawie, to pomyślisz, że ktoś coś na bas grał. Kawa naprawa Zamość, palenie kawki fajna zabawa. Pozdro Bartek, pozdro, siema. No, chcę wejść w ten świat, chcę się tym pobawić, czy bardziej chyba hobbystycznie, ale znam takie dwie osoby, co się zaczęły bawić tym hobbystycznie i palarnie kawy teraz mają. Unitral, wszyscy mówią, że warto spróbować tą kawę. No ja cold brew, kurna, chyba w ten weekend gdzieś pójdę, trzepnę, bo... Rodzina boi. My lejemy wodę z butelek bez filtra. Czy tak jest dobrze? Niedobrze. Moi ulubieni klienci swego czasu to byli ludzie, którzy lali wodę dar natury. Pamiętajcie, że w butelkowanej wodzie jest masa minerałów, a one też się osadzają w ekspresie. Najlepsza jest, jeśli nie ma się jakiejś strasznie podłej, to najlepsza jest zimna kranowa, ewentualnie przelana przez jakieś Duffy, Britę, co tam sobie wybierzecie. O! Pan montażysta! Dzień dobry! Cześć Patryk. Dobra, słuchajcie, sprzątnę to. Wymielę tą kawę, ja się napiję kawy z tego ekspresu, żeby nie było, że się boję. To muszę tu przynieść jakąś swoją kawę. Poczekajcie, piszcie, zaraz będę odpisywał. Prowadzący zawsze Patryk leje wodę. Zawsze. To jest zasada. Poczekajcie sekundę, przyniosę swoją kawę, bo mam otwartą. Teraz już na pewno z butów wyskoczę. No ale co zrobić? Ja też piję świeżynkę, 22. TDS to ilość rozpuszczonych minerałów przy alternatywach, może na wiele się nauczyć. A widzisz tak. No. Tak, pierwszą wymielimy, bo to będzie z moją śrutową kawą, czyli do testowania ekspresów. Baranek, właśnie też tą piję czerwoną, tak? Unitral, ja nie stosuję żadnych filtrów, ekspres ma 10 lat i nigdy nie był odkamieniany. W czajniku elektrycznym 0 osadu po prawie 6 latach. No tak, no jeśli woda jest miękka, no to wiadomo, wiadomo przecież. Dobra, tą jeszcze zróbmy do tego. Ale wodę mam z wiedeńskich wodociągów, ok? No tutaj w Pruszkowie to jest taka twarda woda i w okolicy masakra. Ja widzę po zbiornikach u ludzi, po zbiornikach na wodę. Czekajcie, włączę sobie tu YouTube, żebym wiedział, czy ja jestem, czy mnie nie ma. Czerwona wymiata, ale muszę znowu zamówić, bo już końcówka. Jest. A jak się skończy, to też będzie. Nie ma problemu. Kurczę, zaparzyłbym do tej filiżaneczki takiej ładnej sobie tą kawkę. Umyłem je dzisiaj przed live'em. Damian, ja muszę spadać na drobie, jak wrócę do domu. Pozdrowienia z Piekar Śląskich. Siema Damian, dzięki za wizytę. No i teraz zobaczycie, jak się parzy moja kawa, ja już po tej widzę. Może by nawet trochę przyzumował. Ekspres na środek. Na maksa i jedziemy. Siema Hotshot. Tomasz, jak można podpiąć się do interfejsu RS View C5? Nie pytaj mnie o takie rzeczy, bo ja nie wiem. Ja nie umiem. I tyle. No zobaczmy, jak się zaparzy. 60% arabiki, 40% robusty. Moc jest w tej kawie. O! Ja już widzę. Ale się ciemna parzy.
Do pełna poproszę. No kurna, jakby wam to teraz pokazać? Może na tej kamerze będzie prościej. Wstanę aż. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie, ile kremy się zrobiło? Koloru tej kremy nie bardzo wam jak pokazać, ale... No jest dobra ta kawa, słuchajcie, po prostu. Centymetr kremy, no tyle co palec, zobaczcie. Tyle co normalnie paluch. Wiedziałem, Patryk, że jak to zobaczysz, to odpalisz melitę swoją. A jak kawa z Juryce 5 straciła moc i krema gorsza niż kiedyś, co robić? Ej, mucha! Ekspresucha w zimę! Zabiłem dzidę, widzicie? Co robić? No wiesz, to jest dużo możliwości. Może pompa nie dawać rady, może gdzieś uciekać ciśnienie, może młynek trzeba wyregulować, może już młynek jest do wymiany albo żarna w nim, bo za mało na przykład namiela. W mojej na przykład Jurze Ena Micro też już kawa jest taka na granicy tego, że już by ten młynek wypadało wymienić. Zresztą tak jak mówiłem wcześniej, prawdopodobnie w poniedziałek na live to moją Jurę rozbierzemy poklejoną poksipolem, zobaczymy co tam się dzieje w środku. Co myślisz o Saeco Suprema? Nie miałem z tym do czynienia, słuchaj, zaraz sobie tu zerknę, bo to jest jakaś świeżyzna. Więc ciężko mi się wypowiadać, wiecie, nie lub... No to jest taki 6,5 tysiąca. Saeco Suprema, czy mi się uda przechwycić okno? O, udało się, to mówisz o tym. Mówisz o tym, tutaj nie jest żadna reklama, słuchajcie, przypadkowe jakieś się strony otwierają. No tak to ładny z ekranem dotykowym, no ale pytanie... Dowiemy się w ciągu 2 lat, przynajmniej u mnie w serwisie dowiem się w ciągu 2 lat, co myślę o Saeco Suprema. Nie mam zdania, nie znam, słuchaj, tego ekspresu. Golden Goose, a propos smuchy ekspresuchy, co polecasz na trzeźwiostwo zalegające się w ekspresie? Tylko i wyłącznie czyścić często. Ja jak mi się zaległy w domu, to po prostu po każdej kawie tacka pod zlew, wszystko powywalać. I tyle, no nie ma na to jakiejś metody. Kurna, jak wypiję tą kawę, to naprawdę zobaczycie, jak wyskakuje z butów. Nowik, nie klej poksipolem, kropelka i proszek do pieczenia wymiata. Ja nie pamiętam, czy ja tam poksipolem pokleiłem. Nie pamiętam, bo to było ze 2 lata temu. Tam jest ułamany. Mam gdzieś silnik Jury, żeby wam pokazać. Nie mam. Gdzieś leżał. Ale już nie leży. Mam tam mocowanie silnika do zaparzacza połamane i ja to pokleiłem. Zaparzacz jakiś. To jest ulep ten ekspres, ale 2 lata chodzi. Cafe Corso. Michał, co sądzisz o Cafe Corso? Prosty, fajny ekspres. Naprawdę. Michał, co to jest kawa śrutowa? Śrut to jest potocznie przez palarnię nazywana kawa, która jest źle wypalona, nie przeszła kontroli jakości. Coś z nią jest nie tak. Czyli serwisy używają śrutu do testowania ekspresów, bo przecież jakbym mielił tą kawę na testy, no to ceny by wzrosły. Chyba że ty jeszcze o coś innego pytasz, ale nie, no śrut to się mówi na kawę do testów u nas, tak w branży. Alien, u mnie w firmie jest Saeco Aulika Evo Black, ale szału nie ma jeśli chodzi o kawę. Nie wiem, czy to wina kawy jaka jest stosowana, czy po prostu ten ekspres takie robi słabe. To drugie. Aulika Evo Black to jest następca Saeco Aulika i Saeco Royal. One za szybko parzą kawę według mnie, te ekspresy. Zauważyłeś, Alien, że ta kawa się parzy, nie wiem, nawet chyba 10 sekund się nie parzą. Po prostu zapierdziela tą kawą tak do środka. No więc jak to się ma dobrze zaparzyć? Według włoskiej szkoły kawa się powinna 24 sekundy parzyć. Co on tak zabył? Trzeba mu reset encodera jeszcze zrobić. 24 sekundy się powinna parzyć, no wiadomo, tam między 20 a 30, no więc jak w 10 sekund się może dobrze zaparzyć kawa? Nie podobał mi się tu dźwięk jeden. Sprawdźmy to. Chyba się robi tak i tak. Tak jest. Dobra, odpalmy go jeszcze raz. Mówiłeś, że jest różnica w jakości w twojej ocenie między Saeco a DeLonghi, ale nie dokończyłeś na korzyść którego. DeLonghi jest lepsze. DeLonghi jest lepsze. Moim zdaniem oczywiście DeLonghi jest lepsze. To jeszcze jedną zaparzymy. Zostało tylko już nie do picia, bo wybuchnę. Już czuję tą moc. Już mi się pewnie rączki telepią. Ile to potrwa, proszę pana?
Marek, ja parzę Neskę w 3 sekundy, jak zalewam rządek. No nie? Jest okej. Wyłączamy go, tak się robi pełen reset encodera. Ładnie dociska, do samego końca, aż słychać takie głośniejsze działanie silnika. No i jeszcze raz. Neskę tak, Nescafé piłem, Nescafé, och, latami piłem Neskę. Dobra, odstawię ten ekspres, pokażę wam jeszcze jeden trik z Nivoną. Pamiętacie... tik nerwowy? Pamiętacie... Czekajcie, jeszcze kawa jedna. Ten patent z uszczelką pod sitko w Nivonie. Pokażę wam drugi patent. Mam tu przygotowany zaparzacz, bo to jest za krótkie na film. Więc stwierdziłem, że skoro dzisiaj takie pogaduchy przy kawie, przy ekspresie, to pokażę wam też ten patent. No. No ładna, co tu się dzieje? Coś się zatkało. Jakiś paprok wypadł. No, jest ok. Stop. No ta kawa wygląda zacnie, naprawdę. To, że muszę jeszcze wylewkę przepłukać, ale to zrobię. Na i myju blatu, tak. Gdzie można kupić kawę, a wysyłka za granicę jest możliwa? Wiesz co, Mariusz? Wysyłałem komuś za granicę. Tylko tam koło 6 dych, za 2 kilo kurier wyszedł. Napisz mi maila, już tutaj było pisane. Napiszę jeszcze raz. Napisz mi adres, wycenimy, bo ja to DPD wysyłam za granicę. I podejmiesz decyzję, no tutaj nie ma co się zastanawiać, wycenić i tyle. Co tu się dzieje w tym moim telefonie? Widzę, że tu jeszcze wyleweczkę trzeba wyczyścić, a oczywiście. Także jeszcze będę musiał jutro przed wysyłką do tego ekspresu zajrzeć. Bo tu jeszcze jakieś błotko się odkleiło. No ale to żaden problem, to jest 5 śrubek. Na razie go tutaj przytrzyjmy. No on trochę postał, dlatego ja mówiłem Grzegorzowi, że jak już niech da znak, sygnał, jak będzie wracał, to przed wysyłką ja go sprawdzę, bo tu jakaś zaschnięta kawa jeszcze w środku jest, widzę. Trzeba odłączyć wężyk od wylewki, wymyć ją i będzie git. Dobra, jego zabieramy. Ładnie wygląda kawka. W moim latte to mam wrażenie, że leci kawa przez 5 sekund, a później woda. Weź na drobniejsze mielenie, o na przykład ząbek albo o 2. Tylko pamiętaj, jak kręcisz na drobniej podczas pracy młynka. Popróbuj, potestuj. No zatkana jest ta wylewka. Widzicie, jaki syf się leje? Coś się odkleiło. Dobra. To jeszcze sobie tutaj wyłupek na miejsce. Wylutek, wyłupek. Jeszcze sobie tu, słuchajcie, tylko napiszę kartkę, bo pamięć dobra, krótka. Żeby jutro przed spakowaniem go do paczki wyczyścić wylewkę, bo widocznie coś tam w niej urosło przez miesiąc. W takim sensie, że no kawa pewnie zaschła. Nie mam długopisu. Nie ma długopisu w tej firmie, słuchajcie. Kto mi pożyczy długopisu? No nie ma. Jest. Wypłukać wylewkę. Mówicie, przyjdę jutro i już nie będę o tym pamiętał. Dobra, co tam piszecie? Piękne brązowe złoto. Jakieś zawsze złe skojarzenia z tym stwierdzeniem piękne brązowe złoto. Ale może ja jestem dziwny. Dobra. Grzegorza na parter. Pokażę wam patent, bo tutaj ten patent się nie sprawdził z tą uszczelką. Krystian, jakie polecasz ekspresy do kawy? Właśnie problem polega na tym, że ja nie polecam. Mam zasadę, że nie polecam, bo poleciłem 2 czy 3, zepsuły się. Trzeba na własne ryzyko i trzeba brać rozszerzoną gwarancję, słuchajcie. I tyle. To też jest dla Grzegorza. Zwróciłbym uwagę na Melita, firmę, jeśli nie znasz, napiszę ci. Zresztą zaraz tutaj się pewnie odezwie. Patryk, montażysta, który jest z nami tutaj, niebieski nick, używa Melity. Daniel, który moderator, który jest tu z nami, też używa Melity, są zadowoleni, więc ja te ekspresy najrzadziej widuję w serwisie. Widuję, ale rzadko. Może to wynikać z tego, że są dobre, może to wynikać z tego, że są rzadkie, bo są mało znane. Chociaż Melita to jest firma, która ma ze 130 lat. Ja ją znam od dawna, no ale wiecie, no ja siedzę w tym, tak? Najmniej Melita, Krystian.
Jeśli chodzi o jury, te małe coraz częściej, czy typu ENA, typu A5, A7, coraz częściej. Te duże do mnie nie trafiają, ale to może być też z tym związane, że takie drogie ekspresy ludzie raczej zawożą do autoryzowanych serwisów. I chyba dobrze robią. O, Fix and Drive też używamy Lichtę. Czy co, ja wam to pokażę na głowicy. Jest sobie taki patent. Mam tutaj głowicę z Melity. Nie będę teraz rozbierał tego zaparzacza, bo mam nieprzyszykowane narzędzia. To jest zaparzacz od Melity. Podobieństwo widać, prawda? To jest ten element. Dobrze by było, jakbym zrobił tak. O. To jest ten element, dokładnie w tą stronę skierowany, widzicie. Tłok. I patent jeden był taki, że to pokazywałem na filmie. Jak znajdę uszczelki, to wam jeszcze raz pokażę. Na Melitę była jakaś dobra promocja, teraz mi... Nie wiem, czy właśnie nawet Daniel tego nie wrzucił. Otworzy mi się to. Oto to jest świetna cena za ten ekspres, pokażę wam, jak mi przechwyci okno. To jest świetna cena, słuchajcie, za ten ekspres. Naprawdę świetna cena, za to jest Melita Laticia OT. Nie widzicie, nie wiem czemu, o. To jest naprawdę dobra cena za ten ekspres, bo to jest naprawdę fajny ekspres. Za niecałe 2000. To jest jakiś outletowy z tego co widzę. Stan produktu doskonały, cena nowego produktu 2199 zł. Myślę, że warto się temu przyjrzeć. No, polecam. SPIDE. Pijesz od czasu do czasu yerbę? Poczekajcie. Już wracam. Sekundka. Idę. Odpowiadając na twoje pytanie. Dawno nie piłem. Ale mam tu tego trochę. O, sypie się. Ostatnio mi ta smakowała. O. Kurna. Z kawy do yerby, ale to pochodne tematy, tak? Dobra, Niwona na później. Wszystko mam, panie SPIDE. Wszystko jest. Bardzo lubię yerbę cytrusową. Jaki to było film? Ja słuchajcie u tego. Banota kupowałem yerbę. To wszystko u niego kupiłem. Jezu, jak on ma? Marcin Banot. No ten, co łazi po wieżowcach. Wiecie, który. On ma sklep przez Yerbanot. O! To żadna reklama, ale kupowałem tam. Szybko przychodzi. Bente. Tego słowa mi hotshot zabrakło. I to jest od niego wszystko. El Pajaro, Yerba Mate, Guarana. No bo Guarana, żeby jeszcze większy kop był, nie? Lubię yerbę. Ostatnio dawno nie piłem, ale miałem fazę, że codziennie piłem. Dobra, dokończę z tym, bo to jest proste, żeby wam pokazać. Jeden z patentów, nie mam tylko sitka. Ale to nie o to chodzi. Jeden z patentów w Niwonie jest tego typu, że odkręcacie, no musicie wyjąć tą głowicę, wiadomo. Odkręcacie sitko, podkładacie sobie tu uszczelkę. Goldens. Kamielinka, żona wyludka. Tak jest, dzięki. Podkładacie sobie pod to uszczelkę, ona się teraz nie będzie trzymać. I nakręcacie na to sitko, budujecie dystans. Drugi patent, to tak jako ciekawostka wam pokazuję. Jest taki, żeby sobie wziąć, nie wziąć, ale wziąć wiertarkę. Przetestujemy to kiedyś na żywym organizmie. Bierzecie sobie wiertełełko, jak mamy jakieś, i robicie taki myk, ale to jeszcze przetestujemy. Ja mam ekspres, na którym trzeba ten myk zrobić, ale nie będę go dzisiaj uruchamiał. Bo drugi patent, który poznałem, wiedza tajemna, jest taki, że tu gdzie macie ten tłoczek, tylko jego trzeba oczywiście wyjąć, ja teraz nie będę tego robił. Musicie poszerzyć ten otworek, ale nie przewiercić się na wylot. Czyli tylko zrobić tak zwany fres, nie? I to też powinno pomóc. Nie sprawdzałem. Być może jutro sprawdzę na filmie, a może w przyszłym tygodniu, nie wiem. To jest patent, którego jeszcze nie sprawdzałem, ale podobno jest zdecydowanie lepszy. Poszerzenie tego otworku, tylko nie na wylot. Czy to polega na prawdzie?
to się wkrótce dowiemy, bo tu jest właśnie zaparzacz z problemem przepływu wody z nowej Nivony. A jeszcze na dodatek widzę, że mu pękła uszczelka, widzicie? Czyli tu nie ma problemu z patentem, bo to przyszła klientka, której zrobiłem tutaj w tym ekspresie jest patent z podłożoną uszczelką. Po prostu najnormalniej w świecie pękła gumka. Dobra. No to ten patent sprawdzimy kiedy indziej na innym ekspresie. Wracam do was już. Matko, chyba ta kawa działa, bo gadam i gadam. Tylko czekajcie, zrobię sobie tu porządek. Zróbmy tu jakieś ładne tło. O. Jakieś. Co tam piszecie? W Maurycy. Witam. Całe życie chciałem sobie kupić ekspres do kawy i w końcu nadszedł ten czas. Chcę kupić już coś fajnego i dobrego oraz z Cold Brew myślę nad DeLonghi Eletta Explore. Moje zdanie na temat Cold Brew z takich ekspresów jest takie, że Cold Brew robi się 24 godziny. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, nie jestem fachowcem od Cold Brew. Więc jakim cudem ekspres ma ci zrobić Cold Brew? No ale to jest moje zdanie. Są ekspresy, które się chwalą, że to robią, tylko to jest takie pseudo Cold Brew. To jest zaparzenie zmielonej kawy po prostu zimną wodą, wymoczenie, ale to się powinno moczyć, tak? Siema Marko. Michał. Melitta OT F300 była w Neonet za 1600. F300? Melitta OT F300? Któraż to jest? Miałem robić za tydzień live'a albo film o poradniku zakupowym na święta, ale widzę, że się dzisiaj live to zamienił. A, no to dla Tisia, OT. No to tak, tak. To ta, Michał. Cześć, mam pytanko. 3 najczęstsze usterki Philips Latte Go. Łamana wysypka młynka, uwalony młynek, no i niespienia mleka, czyli elektrozawór spustowy. To są 3 najczęstsze. Wysypka to praktycznie w każdym, który do mnie trafi, może 1 na 10 ma niezłamaną tą wysypkę, czyli ten element. Mam jeszcze? Czy muszę zamówić? O, muszę zamówić. Nie ma. Dobrze, że mi dobrze, że poruszyłeś ten temat. Wysypka młynka, czyli... No wiecie, co to jest wysypka młynka. Zaraz tu coś znajdę. Nie mam Philipsa, ale to jest wysypka. To jest akurat młynek od DeLonghi. To jest wysypka. Ona się ułamuje praktycznie w każdym Philipsie. Elektrozawór spustowy uszkadza się praktycznie w każdym Philipsie, jaki do mnie trafia. Oczywiście. Jakub Jasiński. Siemka, pytanie na szybko. Czy jest opłacalne regenerowanie w warunkach domowych infuzora od DeLonghi Magnifica S dla średnio rozgarniętego naprawiacza? Powód, kapanie do ciasteczek kakfusowych. Znaczy wiesz, w warunkach domowych to wszystko jest opłacalne. No najwyżej jak sobie nie poradzisz, to kupisz sobie nowy. W warunkach serwisowych jest to totalnie nieopłacalne. Ja nigdy nie regenerowałem infuzora. Bawiłem się tym kiedyś, rozkręcałem sobie, patrzyłem co tam jest w środku. Natomiast wiecie, no to ja muszę na to dać gwarancję. Muszę, chcę. Więc nie ma sensu w tym dłubać. Lepiej kupić nowe. Ja mam gwarancję na tą część, także... Ale w warunkach domowych to słuchajcie, wszystko możecie robić. Wiecie, to tak jak ja wycinałem wyludka, no to nikt w normalnym serwisie by tego nie robił. No to był live, to był flow, to była zabawa na YouTubie. Natomiast normalnie to poszło w śmietnik, bo to wiecie, no 2 godziny walki z ekspresem, żeby wyjąć sanki zaparzacza i włożyć nowe. Musicie wziąć za 2 godziny pracy plus część, no przecież to by w ogóle kosztowało pieniądze nie warte w ogóle zabawy, tak? Natomiast w warunkach domowych można sobie 2 dni siedzieć i dłubać i dużo tu mamy na grupie na Facebooku, przypominam, link w opisie, dużo mamy osób, które mają fan z grzebania w ekspresach, no to jest hobby, tak? No u mnie to jest praca, ale można to robić w ramach hobby. Cześć, co polecasz z serii Philips Latte Go? Pyta Michał. Nic. W tej chwili chyba jeden z bardziej awaryjnych ekspresów. Ta Cold Brew z ekspresu to kawa z ekspresu, co padła grzałka. No był taki Siemens ostatnio na filmie. Dokładnie. Fix and Drive. A co daje patent z uszczelką pod silkiem zaparzacza? Nowe Nivony mają problem z miękką wodą. Coś tu się powoduje, ta miękka woda. Ja nie powiem ci, jakie to jest zjawisko fizyczne, zastrzel mnie. Ktoś mi to kiedyś tłumaczył, ale ja nie mam głowy do takich nazw. Stanek. Q&A Bartku. Niedługo 10K subskrybentów. Szykujesz coś specjalnego? Myślę o tym, panie Stanek. Tylko ja nie mam głowy. No zobaczymy. No jest 9,5, także bardzo wam dziękuję. Chyba ostatnio jak patrzyłem, to było 9,5 tysiąca niecałe. Idzie to szybko. Ale wracając do pytania Fix and Drive. Uszczelka powoduje, że... Bo w nowych Nivonach są cieńsze sitka. To siteczko, które tu jest, oto to, które tu widać albo i nie.
coś tam widać, nie? To siteczko jest cieńsze w nowych Nivonach. Jest jakiś problem, że bo ciśnienie wody musi wypchnąć tego dzyndzla w środku. To tak oczywiście niefachowo nazywam. Czyli jak idzie tu woda od góry, to ona musi spowodować, no tu wiadomo, mamy sitko nakręcone, że ten tłoczek, który jest w środku, musi się cofnąć na sprężynce. Widzicie? Ja mogę to wcisnąć, o. Wcisnąłem na stałe. O. Mogę to wcisnąć. Coś tu się blokuje. I położenie tutaj tej uszczelki robi dystans między tym za cienkim sitkiem i powoduje, że się nie blokuje. W dużym skrócie. No i drugi właśnie patent jest, żeby poszerzyć ten otwór, ale nie na wylot. I też podobno to działa. Będę to sprawdzał. Mam DeLonghi Ecam Peter. Mam DeLonghi Ecam 23460S. Jak podstawię dwie takie same filiżanki obok siebie, robię kawy, to do jednej filiżanki naleci zawsze trochę więcej. Możesz mieć tak jak tu zresztą u Grzegorza się okazało, przypchaną już którąś dyszę. No i jedną się leje więcej, drugą mniej, bo jest przepływ po prostu w którejś większy. Baranek, ja pralkę 3 dni naprawiam. A naprawiłeś? Bo to, wiecie, no. Jakby ci serwisant 3 dni pralkę naprawiał, to nie wiem ile byś musiał zapłacić. Filip Jurecki, co myślisz o Krups EA815? Nie myślę. Łukasz, no jak grzebię też w tych ekspresach dla fanu, ale mi nie odchodzi jak nic, dochodzę do tego momentu, że zrobię ekspres i nie mam co z nim dalej zrobić. No to pisałeś nawet na grupie, nie? Że kolekcję ekspresów masz naprawionych. Właśnie problem polega przy tych, tak na przykład pewnie Łukasz nawiązujesz do Saeco Intelia, że naprawisz porządnie ekspres, który jest wiekowy, który ma 15 lat, słuchajcie, i nikt go za takie pieniądze, ile on jest wart, nie kupi, bo jest stary i tyle. Nieważne, że on robi rewelacyjną kawę, nie jeden nowy ekspres by się wstydził, zresztą były te Saeco Intelia już chyba ze 2 razy na filmach. To jest tak jak z samochodami, nie? Nieważne w jakim on jest stanie, wszyscy patrzą na przebieg. Pieter, powiem szczerze, że mam DeLonghi Ecam już 2 lata, regularnie czyszczę, odkamieniam, robię i odpłukać, dosłownie zero problemów. No, Ecam 23460B to jest Magnifica S? Cappuccino? Dobrze pamiętam, Peter? Piotr, planuję kupić DeLonghi dla specjalista. Jakie masz zdanie o tym modelu? Był już gościem twojego serwisu. Ja nie naprawiam kolbówek, ale fajny jest ten ekspres, natomiast co do jego jakości nie wiem. Więc jeżeli mamy wśród widzów tutaj, czy czatowiczów, kogoś, kto miał do czynienia z tym ekspresem, to ja bardzo chętnie posłucham, bo mnie się ten ekspres podoba. Ale czy on jest dobry, jeśli chodzi o jakość wykonania? Nie wiem, nie miałem go w rękach. Oglądałem go w Mediamarkcie, ale to tylko oglądałem, tak? A którego, Piotrze, planujesz? Tego najwyższy model czy najniższy? Nie wiem, czym one się różnią tak naprawdę nawet. Tomasz, siema. Mam DeLonghi Dynamica 375. Często zdarza się, że każe mi opróżnić tackę, kiedy fusów nie ma jeszcze dużo. I drugie pytanie, czy to normalne, że fusy na samym dole są białe, jakby spleśniałe? Przeparzona kawa pleśnieje momentalnie. Ja radzę, odpowiadając na pierwsze pytanie, być może, że wyrzucasz fusy, jak ekspres jest wyłączony i on nie odnotowuje tego, że wyrzuciłeś. On nie ma żadnego czujnika, on liczy po prostu ilości kaw. Jak załóżmy zasobnik w ekspresach, ten na fusy jest na 8, 10 kaw, różnie zależy od ekspresu. I na przykład zrobisz 6 kaw, wyłączysz ekspres, wyrzucisz stacki, włożysz i on zrobi jeszcze 2 kawy i ci będzie kazał wyrzucić stacki. To jest licznik, tam nie ma czujnika. W niektórych ekspresach były czujniki, w Saeco Expreli bodajże, natomiast w DeLonghi nie ma żadnego czujnika. A drugie pytanie, fusy pleśnieją? Fusy w dobę potrafią spleśnieć, także warto wyrzucać codziennie wieczorem. Zresztą w instrukcji ekspresu, proszę pana, jest, żeby wieczorem opróżnić tackę. Baranek, pewnie, Bosch z 2001, dałem jej drugie życie. No i to jest, wiecie co, ja mimo, że robię to zawodowo, to mi zawsze radochę sprawdza, zwłaszcza jak mi jakiś taki wymęczy dziad, ekspres, jak go naprawię. Dzisiaj miałem takiego DeLonghi Dynamikę, wymieniałem elektronikę, popalona elektronika, oba czujniki NTC do wymiany. Dynamika Plus w ogóle, ten najwyższy model z ekranem dotykowym, jeśli ktoś był na Discordzie, to widział. Popalone termiki, spalona elektronika, oba czujniki NTC te wadliwe do wymiany. Przy okazji, jak już wyciągałem to koryto grzałki dolnej, no to trzeba było ją uszczelnić. Robiłem to chyba za 4 godziny dzisiaj. Odpalam, a ona bzium windą i błąd ogólny, alarm ogólny. Mówię, no nie. Potem sobie przypomniałem, że jak wymieniacie czy napęd, czy encoder, czy czujnik hala, czy elektronikę, to trzeba mu koniecznie na starcie zrobić reset encodera, bo tu był problem. Zrobiłem mu reset encodera, zadziałał, ulga, bo 4 godziny roboty. No i co? I nie wiedziałem, o co chodzi, zapomniałem o tym resecie encodera. Peter, jak tą przypchaną dyszę na szybko wyczyścić? Wykałaczka.
powkładać, podziubać, postukać tą wylewką, tak wiesz, na zasadzie nie za mocno, żeby jej nie złamać, ale tak pouderzać nią. No jak nie pomoże, no to trzeba rozbierać, panie. Tak, jak masz, tak masz, dokładnie. Tak, cappuccino. Peter, to są jedne z najlepszych ekspresów. 23460B to jest ten DeLonghi Magnifica S Cappuccino, a jeszcze właśnie ten, co Grzegorz dostanie, co tu przed chwilą stał, Magnifica S bez cappuccino, czyli z manualną dyszą, no to są niezniszczalne ekspresy. No wiadomo, coś tam się w nich psuje, ale te naprawy są tanie, bo to są dosyć proste ekspresy. Różni się ten Grzegorza od twojego tym, że ty masz drugą grzałkę dołożoną. Do spieniania de facto. Mam Jurę Z10, jestem w miarę zadowolony, ale tani ekspres skarbowy i dobry młynek chyba lepsze. No Marcin, Jura Z10 to już taka górna puła, nie? Marcin, dobry młynek to podstawa, dokładnie. Ogólnie o sposobach parzenia kawy i w ogóle wszystkie zagadnienia to można doktorat pisać. Dokładnie tak, jak tu czasami trafię kogoś, to coś tam wie o kawie, jak zaczniemy gadać, to wiecie. Robota stoi, gadka się klei. Soczysty jest mój ulubiony youtuber, siema. Jarek, witam serdecznie. Czy miałby pan na sprzedanie płytę główną Siemens EQ6? Po pierwsze, tych płyt jest ze 20 rodzajów. Po drugie, nie mam. Ja nie sprzedaję części. W ogóle. Nie zajmuję się tym. Michu, dzięki twoim filmom zrobiłem serwis Dynamika 35375. Czyszczenie, wymiana uszczelek, czyszczenie przewodów i przepływki. Jednak głośno pracuje winda. Czuć już luz na niej. Uważacie, że dam radę sam? Najpierw ją nasmaruj. One zawsze są trochę luźne. One nie są sztywne. Przesmaruj tą śrubę. No i sprawdź. Wyciągnięcie windy nie jest jakieś... No tam trzeba trochę 3,5-3,7 z dynamiki trochę trzeba wybebeszyć, żeby windę wyciągnąć. Kurna no. Sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ostatnio znowu miałem jakiś telefon, że któryś z was, znaczy czy tu jest, nie wiem, ale któryś z was oglądając moje filmy wymieniał sobie cewkę, elektrozawór spustowy bodajże, albo ten dolny w Latego. No i cewka, wiecie, ma 3 końcówki. Tu podpinamy prąd. Nieważna jest kolejność przy cewce, a tu jest uziemienie, uziemienie. No i ten widz, powiedzmy, podpiął tu i odpalił. Nie wiem, bo ekspres się wyłączył, oczywiście korki wywaliło, nie wiem, dalszej historii nie znam, bo być może tylko cewka się spaliła i to by było szczęście. Także trzeba uważać, więc a propos tego, co mówisz, czy sam dasz radę wymienić windę, no musisz sam to przemyśleć, no można trochę popsuć, zawsze można trochę popsuć. Fix and Drive. Mylicie latisie, jak się robi 2 kawy naraz, też są nierówne liczne. Znaczy to nigdy nie będzie, słuchajcie, idealnie. Bo ta kawa się rozpływa z jednej rurki na 2 końcówki wylewki. To nigdy nie będzie z linijką. To tak nie działa. Tomasz Ku. O, reanimacja pomogła. Ale o co chodzi? A! Piszesz o komentarzu z Facebooka, Tomasz? Piotr. Hej, macie może jakiś wolny wakat? Mieszkam 5 minut od was. Sam mam DeLonghi kolbowe. Przebiegu ma chyba ponad 5K. Nic się z nim nie dzieje od ponad 5 lat. Ale pytasz wakat, to o co chodzi? Do roboty chcesz przyjść? Michu, smarowałem, ale nie wiem, czy nie za mało. Warto dać tam dużo smaru, bo bałem się, że resztki kawy będą się tam gromadzić. Tam raczej dużo smaru nie potrzeba, ale też nie może być tak, że dotkniesz tylko smarem. Pokażę ci. Ja daję na całą śrubę, tylko oczywiście działkując to nad sankami, pod sankami i zmienił kamerę. Tyle. O, widać? Chyba widać, nie? Ciekawe, nie? Pokazuje palucha w smarze. No spróbuj, wiesz, no nie może to być upaćkane w smarze, ale to nie ma się tam co bać, no. Zawsze możesz to przetrzeć potem. Sanki można odkręcić pod warunkiem, że wylutek tam nie zaistnieje. Sanki możesz odkręcić, położyć na dole i sobie całą śrubę przesmarować. Krystian, przy takim podłączeniu cewki jak bezpieczniki wywali, to już płyta też będzie popalona, zwarcie fazy do uziemienia. No to samo mówiłem temu widzowi, no ale mówię, niech proszę spróbować, tak? Wypiąć cewkę całkiem, tylko przewody z daleka od siebie i od ekspresu i włączyć, bo miał taki efekt, że ekspres mrugał podczas włączenia. Więc ja też mówiłem, że prawdopodobnie już jest po płycie, no ale nie zaszkodzi sprawdzić, tak? Wypiąć cewkę i sprawdzić. Ale nie znam dalszej części historii, bo to była rozmowa telefoniczna. Widać, super, dzięki. Idę smarować. No, posmaruj. Smarowanie najważniejsze. Rewex, witam. Dawno zaczęliście live'a o 17:00 i niedługo będziemy kończyć, bo dzisiaj taki spontan live Q&A. No ja mam też jeszcze coś do załatwienia po drodze. No i tyle, ale jeszcze możemy chwilę posiedzieć, słuchajcie.
Także jeszcze dla osób, które nie widziały, polecam kawusie, Tomoto. O cenach mail biuro@coffeedoctor.pl, macie go w opisie filmu. 85% arabika, 15% robusta, kawa słabsza, ale nie słabsza w smaku, nie mylcie tego. Słabsza kofeinowo, 60% arabika, 40% robusta, tama kopa. Tyle na tym. Już po reklamie, słuchajcie. I czytam dalej. To smaruje, ten jedzie, dokładnie. Kurna, 200 osób u was jest. Myślałem, że dzisiaj jak tak wyskoczę jak Filip z Konopi z tym live'em, to nikogo nie będzie. Unitral, a propos smarowania, wazelina czy smar silikonowy? Znaczy ja używam zamiennie. Wazeliny używam, bo jest dopuszczony ten moja do żywności. Na przykład do przesmarowania, dzięki Daniel za maila, do przesmarowania o-ringu w zaparzaczu. A tego CX-80 Silicon Spray wyostrzysz dzido. Tylko to jest ważny, jest ten napis tutaj do tworzyw sztucznych i gumy. Używam do smarowania tutaj zaparzaczy, wiecie, poza uszczelką. Tu psikam tam. Można tym też psikam po windach w DeLongu. Daniel Kwiatka. Dzięki tobie kupiłem razem z żoną ekspres. Co prawda budżetowy DeLongi z Lidla, ale twoja zielona kawa robi robotę. Kurna, dlaczego budżetowy z Lidla? Złapaliście tą promocję z Lidla? Świetny ekspres, przed chwilą o tym rozmawialiśmy. DeLongi Magnifica jest. O, siema Stachowicz. Wszystko cię ominęło. Jak zwykle spóźniony. ...205 osób. W szoku jestem, że was tu tyle przyszło dzisiaj. Bez napraw dzisiaj. Hotshot. Jak mieć blok zaparzający? Faktycznie mieć go tylko pod bieżącą wodą, jak mówią instrukcje, czy można użyć jakiegoś płynu i gąbki? Mam wrażenie, że sama woda niewiele daje. Znaczy pamiętaj, możesz użyć nawet i detergentów odtłuszczaczy typu Meglio, tylko potem musisz go, ja używam Meglio, na ciepło. Można go wymoczyć, można go umyć pod prysznicem, tylko potem musisz go nasmarować. Jeszcze pytanie, z jakiego to jest ekspresu blok. Ja używam póki co z WD-40 silikonu, ale chyba nie ma testu do spożywki. Ten ma ten NSF, czyli to jest do sporadycznego kontaktu z żywnością. Wiecie, no nie ma co uszczelek, które mają kontakt z kawą, smarować jakimiś smarami, które są no, niezbyt zdrowe, bo po to niezdrowe. No. Po co się dodatkowo truć? Bartłomiej, Kofi, kiedy jakiś ekspres w cenie naprawy? No na razie nie ma żadnych tutaj na podorędziu takich, żeby się trafiły, sensownych. Same takie rupiele, że to w ogóle szkoda tego naprawiać. DeLonghi Perfecta Cappuccino Graphic Touch. Pokażesz, jak się go przesmarowuje, ale co się przesmarowuje? W normalnym użytkowaniu tam się nic nie smaruje. Dlatego, no to masz Saeco. Możesz go myć porządnie, tylko potem go smarujesz. Wiadomo, uszczelkę, te wszystkie tutaj miejsca, w których on pracuje, to jest akurat Nivona, ale jakby analogicznie, czyli generalnie jak sobie zaczniesz się nim bawić w rękach, to widzisz, jak jeżdżą te wszystkie ruchome elementy. Czyli tu te prowadnice trzeba lekko przesmarować, tu w tych dwóch miejscach musisz go przesmarować na ruchomych częściach. I ten element, on też jest podobny w Philipsie. Tu też trzeba psiknąć. Tyle. Tylko bez przesady, bo czasami jak widzę u klientów, słuchajcie, to tam jest tubka smaru na jedno smarowanie zużyta. Dzień dobry, Norbert. Furinek, cześć. Jaki polecasz ekspres do 5000? To jest źle zadane pytanie. Obejrzyj sobie ekspresy Melita, poczytaj sobie o ich funkcjach, bo w tej chwili uważam, że Melita jest jednym z lepszych ekspresów, jeśli chodzi o markę. Poczytaj sobie o ich funkcjach i kup sobie ekspres najtańszy, który ma wszystko, co jest ci potrzebne. Bo... Oczywiście pytanie, czy... Tak, dokładnie, Alicja, wygląda jak z twojej Melity, bo jest identyczny. Nie, wy macie większy. Już nie pamiętam. Może i taki sam. Jest jeszcze zawsze pytanie, bo u wielu osób, i tutaj jakby nie hejtuję, ekspres jest do kawy i jest meblem, tak? No bo ładnie się prezentuje w kuchni, no to jest jakby jasne, tak? Ma pasować do wystroju kuchni. I wtedy rzeczywiście te droższe ekspresy ładnie wyglądają, mają ładne panele i tak dalej. Wygląda jak z mojej Melity i mojego Siemensa. No te zaparzacze się naprawdę w wielu ekspresach, tak? To jest Nivona akurat 5, 7, nie pamiętam. Nie pamiętam, który to jest model Nivony. One są w Melitach. W Melitach są też większe zaparzacze niektórych. One są w starszych Siemensach też. No, te ekspresy, wiecie, unifikacja w ekspresach kiedyś była większa, teraz się trochę te firmy porozdzielały. A, no tak, to wy macie, czy ja mam gdzieś na wierzchu ten zaparzacz?
Nie mam. Wy macie dużo większy ten zaparzacz, taki w porównaniu do tego, Daniel i Alicja, to wy macie jeszcze o tyle większy i taki bardziej zabudowany, tak. No i to jest lepszy. W tych Melitach jest lepszy ten zaparzacz duży. Czym usunąć osady z kawy nagromadzone na plastikach, bo koledzy z roboty często zapominają opróżnić tackę na odcieki i pojemnik na resztki. Już kilka razy skrobałem drewienkiem. Weź sobie, albo ja mam jeszcze kafizę z gastronomii, czyli proszek do czyszczenia ekspresów gastronomicznych. Można sobie w gorącej wodzie rozpuścić tabletkę czyszczącą, jeśli takowe macie. To też jest kafiza tak naprawdę. Pokażę jeszcze raz, jakich używam ja. Tu macie symbol do Nortu. Nie wiem, czy widać, to przeczytam. 90122. A sprawdźmy, czy one w Norcie występują, bo ja to je kupuję w Aswo. Nort.pl 90122. Są, już wam pokazuję. O, to są te, 72 zł, ale to jest 100 sztuk, tak? No to 100 sztuk na domowe potrzeby, to nie wiem, czy ekspres tyle przeżyje. Tu macie. A, nie widzę! Michu, na rozwój kanału, świetna robota, dziękuję bardzo. Możesz tak a propos tych zacieków z kawy rozpuścić w gorącej wodzie ze dwie, wlać do tacki, zostawić na noc i dużo łatwiej będzie to wyskrobać. Stachowicz, na Stream Deck. Dzięki. Piotr, dowiedziałem się o was z live'ów Wielkiego, tak w ogóle, tak hipotetycznie jakbym chciał u państwa pracować, tak czysto hipotetycznie, to nie jest miejsce na rozmowę o pracę, stary. To tak czysto hipotetycznie ci powiem, że to nie jest miejsce na takie rozmowy. Tematu pracy u mnie nie ma do końca lutego na razie. Nie istnieje ten temat. Sylwester. Niwona jest spoko, mało popularna. Nie, jest już taka mało popularna i właśnie troszeczkę ta Niwona ostatnio coraz częściej u mnie jest. Ale to mówię, no pamiętajcie, że ja znam ekspresy, które się psują. Do mnie trafiają ekspresy zepsute. Rzadko niestety jeszcze na przeglądy trafiają ekspresy sprawne. Coraz częściej, ale to jeszcze jest rzadkość. Electrofix Lab. Siema. Unitral, dzięki za wszystkie odpowiedzi, muszę lecieć do kolejnego. Trzymaj się. Ja też niedługo muszę lecieć, także jeszcze chwilka. Tomasz, czy filtr wody jest potrzebny w ekspresie, jeśli leje i tak przefiltrowaną wodę z banka i czy zamienniki filtrów są coś warte, czy tylko oryginały? Jeśli filtry, to tylko oryginały, chyba że macie sprawdzone zamienniki, bo ja nie mówię, że one są złe. Jest dużo złych, jest też dużo dobrych. Ja tego nie wiem, które są dobre, więc jeśli nie macie sprawdzonych, to nie używajcie podróbek, bo one potrafią się szybciej zapychać, one potrafią męczyć pompy, one potrafią, co najgorsze, to spotykam najczęściej, sypnąć złożem do ekspresu, czyli piachem, nazwijmy to w cudzysłowie, który tam jest. No i to jest lipa, bo wpada w elektrozawory, zapycha wszystko. Stachowicz, ja mam zaklepaną robotę za wiadomo jaką stawkę. Tak, charytatywnie, pamiętam. Ty chcesz tu przyjść, pomóc, po prostu chcesz pomóc mi, żeby było dobrze. Zapraszam, Stachowicz. Tomasz, czy filtr wody jest potrzebny w ekspresie? Jeśli lejesz przefiltrowaną wodę z banka, to nie jest. Ja nie wiem, tylko słuchajcie, bo na przykład w nowych Jurach w filtrach jest chip. I ekspres widzi po tym chipie, że jest włożony filtr. Ja nie wiem, jak jest ze sprawami gwarancyjnymi, bo ja się nigdy nie zajmowałem naprawami gwarancyjnymi. Więc jeśli chcecie na przykład lać, czy macie uzdatnioną wodę w domu, no bo wtedy naprawdę nie ma sensu stosować jeszcze filtra, to najlepiej, jeśli macie Jurę na gwarancję, zadzwonić do Jury na jakąś infolinię, zapytać, że mam zmiękczacz wody w domu, czy muszę stosować filtry, bo kiedyś były takie przechery, że się nie stosowało filtrów, a potem odrzucali gwarancję z tego powodu. Nie mówię o Jurze absolutnie. Generalnie nie pamiętam, jaki to producent robił, ale były takie akcje, słuchajcie, żebyście sobie wiecie. W dobrej wierze macie zmiękczacz wody, macie osmozę odwróconą, lejecie piękną, miękką wodę do ekspresu, a potem przy jakiejkolwiek awarii producent wam powie, no ale tu filtry nie były stosowane. No i wiecie, no trzeba zawsze pytać, tak? U źródła, nie szukajcie w internecie. Wszyscy producenci mają jakieś swoje infolinie, najlepiej zapytać tam. Się nagadałem. Czy jest jakiś sposób, aby Siemens jako 6 kejki były bardziej zbite? No z reguły regulacja młynka pomaga, ale Siemensy, Michał, na kawowego szota, ale już nie dzisiaj, bo pobiegnę do domu zamiast pojechać samochodem. Dziękuję, Michał. Czy jest jakiś sposób, aby Siemens kejki były bardziej zbite? No tam na to wpływa wiele czynników. Zaparzacz, regulacja młynka, która mogła się skończyć, rodzaj ziaren. No bywają zbite, ale bywają też nie. No z Siemensami tak bywa. Michał, coś takiego jak ekspres DeLonghi Magnifica Evo. To jest bardzo taki podstawowy model DeLonghi. Ja go naprawiałem 2 razy. Raz wymieniałem panel, bo padł. I to straszne pieniądze kosztowało jakieś w porównaniu do ceny tego ekspresu. A drugi raz to już nawet nie pamiętam, co tam robiłem w tym ekspresie. Ale wiem, że 2 razy tylko ten ekspres miałem w serwisie. Bo jest charakterystyczny.
Sylwia, ja płacę 50 zł za 10 tabletek Siemensa. Jak długą gwarancję mają te twoje? Wiesz co, nie wiem, no. Ja te kupiłem, no już zostało tutaj z 5 sztuk w środku. Z pół roku temu? To działa, one są, ja mam je, wiecie, uniwersalna chemia się nadaje, tylko trzeba wiedzieć, która jest dobra. Ja te kiedyś kupiłem tak po prostu zamawiając jakieś części, bo to w Norcie, tak? No i sprawdziłem, to widać od razu. Wiecie, jak włączycie na przykład czyszczenie w ekspresie i nagle tu bucha aż taką brązową pianą z ekspresu, no to widać, że one są dobre. No każdy producent zaleca swoje tabletki, tylko one też swoje kosztują, tak? Michu, Kofik, jesteś team filtr w zbiorniku, czy team filtrowania z dzbanka? Odpowiem ci przewrotnie. Nigdy w żadnym ekspresie nie miałem filtra. Nigdy. Ale to już, słuchajcie, każdy a propos tego filtrowania podejmuje decyzję sam. Ja nawet nie używam dzbanka, nie mam dzbanka filtrującego w domu. Walę kranówę do tej Jury mojej i zasuwam tymi tabletkami właśnie, które tu są. Działa. No ale to wiecie, no, u mnie działa, u was się może popsuć. To zawsze pamiętajcie używanie zamiennej chemii na własną odpowiedzialność. Co by to nie było. W Jurze na przykład Jury zaparzacz ma dużo siły. Jurowskie oryginalne tabletki nie są pastylkami, tylko są kulkami. Jak stanie na sztorc, to wam wygniecie sitko. No to jest naturalne, tym bardziej, że zaparzacz Jury ma naprawdę kupę mocy. Ale ja używam tych pastylek i nic się nie dzieje u mnie w Jurze. No ale równie dobrze mogło się stać. No kiedyś, wiecie, jak akurat, no może miałem farta. Trudno powiedzieć, wiecie, no to by trzeba było badania przeprowadzić na ten temat. Krzysiek Maluszkiewicz. Wyjaśnię, jestem w trakcie naprawy list. Po swoich sugestiach wymieniłem czujnik wody. AliExpress jak nie dawał wody... Robert. Dzięki za filmy. Dziękuję, Robert. AliExpress jak nie dawał wody, to nie daje. Po niby pukaniu zapalają się 3 kontrolki, migają. Ale czujnik wody? A co ma czujnik wody z przepływem wody? Wyczyść wężyki. Wyczyść przepływomierz. Przedmuchaj to wszystko. Co więcej nie potrafię ci powiedzieć. To słuchajcie, to tak powiem o tym, bo akurat taki live znikąd. Masę, jeszcze większą masę na Messengerze wiadomości do mnie piszecie. Masę pytań. Ja nie... RK88, na zachętę, ty wiesz. Kurna, już teraz to muszę. Ty wiesz co. Auderiu, jak mogłeś mi to zrobić? Ale to między nami prywata z RK88. Nie mogę wam powiedzieć, o co chodzi. Zadajecie masę pytań, a tak, przede wszystkim na Messengerze filmowym nie odpisuję. Bo bym tylko siedział i odpisywał. Na maile z pytaniami o porady nie odpowiadam, kasuję je od razu, słuchajcie. Czytam i kasuję, bo nie mam na to czasu. Telefony o porady nie. Będziecie przeze mnie, będę wam mówił, no, będę stanowczo odmawiał, słuchajcie. Nie mam na to czasu, ja bym nic innego nie robił. Śmiejemy się tutaj ze znajomymi, że powinienem linię 0700 odpalić i wtedy mógłbym doradzać. Serwis ekspresów. Tyle. Nawet narudzenia. Michał, ja mam tabletki od Niemca. Michał. I jeszcze tyci. Dziękuję. Adam, jak to jest, że ogląda 211 osób, które mają tylko 85 łapek? No właśnie, kurna. Ja nie wiem, jak to jest. Może ten tu powinien stać, gościu, wyżej, o. Że tak trzeba was zachęcić. Idzie wkrętarka na bok. Yerba się reklamuje od yerbanot.pl. A niech ma chłopak, lubię jego filmy, niech ma. Tą yerbę kupicie u niego, u BNT. Dobra, słuchajcie, jeszcze parę pytań i spadam. Jestem zaskoczony, ile was tu dzisiaj przyszło. A miałem nie robić tego live'a. Dobrze, że zrobiłem. No wczoraj nie wypalił, dzisiaj jest. Jakie tabletki do odtłuszczania? No przecież o tym przed chwilą mówi. A do odtłuszczania? No tak, no to są te. Są te, Stachowicz. Cały czas. 15 razy je pokazywałem. 17 nie będę. Sylwia, ja bym je miała na 8 lat, dlatego pytam o gwarancję. No, trzeba się podzielić ze znajomymi. Ja nie wiem, czy są jakieś mniejsze. Poczekajcie, sprawdzę. Tabletki. Znaczy są na pewno w Norcie jakieś mniejsze. Ale mi tu bzdety wyskoczyły, to po prostu... Tabletki czyszczące wpiszmy. Tabletki czyszczące do ekspresów do kawy. No i gdzie mi to zniknęło? To jeszcze wam pokażę to okienko, przejrzyjmy sobie razem. No macie Jura oryginalne. O, ale wyskoczyło 4. Nawet te, których szukałem, nie wyskoczyły. Dlaczego?
Tabletki wszystkie. No, tu jest trochę więcej. O, widzicie, to są te oryginalne Jury. One są okrągłe. Takie kuleczki. No te są po 100 sztuk, to są stricte, słuchaj, Sylwia, dla serwisów, no bo u mnie to schodzi jednak tego trochę. Trzeba poszukać, trzeba potestować, to od razu widać. Mario siema. Przecież z tobą i z kawą, bo nie nadążam za tobą. Ja i bez kawy tak mam. No. Przy kawie jest jeszcze szybciej. Dobra. WMF Special Reinigungstabletten. Co? A, te tabletki od Niemca. No, WMF, dobra firma. Damian, Seko Intelia, czemu jest woda w krążkach? Nie wiem, to trzeba zbadać. Może uszczelki, może jest złe ustawienie młynka, może wylewka zapchana. No przyczyn może być naprawdę, naprawdę dużo. Tu postawię wylutka. O, tak ładnie tutaj prosi o łapki. Czy częstsze odkamienianie niż ekspres woła może mu zaszkodzić? Czy odkamienianie mocniejszym roztworem nie zaleca dołki można robić coś złego? Może, Michu. Bo odkamienianie jest inwazyjnym procesem. Jak kamień się rozpuszcza na metalowych elementach, to on potrafi się weżreć, więc to też nie ma co przesadzać. Jeśli tam na przykład trochę częściej zaczniesz odkamieniać, to się nic nie stanie, ale znam takich, co tydzień odkamieniają ekspresy, no to zeżre te części. No to jest jednak kwas, słuchajcie. Bartłomieju, jaką temperaturą zalewać kawę sypaną? O ekspres nie pytam, bo nie mam i żyję spokojnie. No, trzeba poczytać, ja nie jestem specem. Alternatywne metody parzenia kawy to jest świat taki sam jak ekspresy ciśnieniowe. To trzeba poczytać. Na pewno nie wrzątkiem, chyba gdzieś około 90 stopni pewnie tak jak się parzy w ekspresie. Co powiesz o miele? Nie znam ekspresów miele, Grzesiek. Nie znam ekspresów miele, nie naprawiam ich, bo chyba ze 2 razy ktoś do mnie dzwonił z ekspresem miele, więc... To, co mówiłem na początku live'a, że jak do mnie jakieś ekspresy bardzo rzadko trafiają, to ja przestaję je naprawiać, bo w tym trzeba siedzieć, słuchajcie, trzeba być na bieżąco. Jak nagle po 5 latach trafi do ciebie ekspres, nawet nie wiesz, jak do niego podejść, to jest słabo. A ja lubię, wiecie, wiedzieć co, gdzie, jak jest w ekspresie, żeby nie błądzić. Oczywiście fajnie, jak jest nowy model i trzeba troszeczkę duszy badacza uruchomić, ale nie lubię naprawiać rzeczy, których nie znam. Mów mi, Piotr, kiedyś na live usłyszałem, że jak ktoś chce jakiś ekspres do zabawy naprawy, to masz dużo elektrośmieci i można przyjechać i dostać jakiś. Propozycja do aktualna? No stoi tego tam trochę, coś byś sobie pewnie wybrał. Muszę w ogóle tam porządek zrobić, trochę tego stoi, coś, na pewno jest coś do zabrania, na 100%. Oslo pozdrawia, pozdrawiam Oslo. Widziałam melity piguły. Który młynek lepszy, ceramiczny czy stalowy? Tylko stalowy. W żadnej kawiarni, takiej kawiarni nie znajdziesz młynka ceramicznego, wszędzie są stalowe. Ekspres miele, nie miele kawy, tak jest. Damian, do odkamieniania ciepła czy zimna woda? Ciepła, ciepła, pokazywałem to wielokrotnie. Od zbiornika wody macie wężyk do przepływomierza, wężyk od przepływomierza do pompy, od pompy do membrany, w zależności oczywiście od ekspresu. Od membrany jeszcze bardzo często, na przykład w DeLonghi, pierwszy elektrozawór i dopiero stąd się rozchodzą wężyki na grzałki i dopiero tu się nagrzewa trochę woda, bo grzałki nie chodzą na pełnym gwizdku przy odkamienianiu. Bo pamiętajcie, że odkamieniacz obniża temperaturę wrzenia wody. Więc wszystko to, co przed nagrzaniem się odkamieniacza, odkamienia się z 10% skutecznością. Tylko nie wrzątek oczywiście, ciepła. Dobra, słuchajcie. Ja muszę lecieć. Bardzo wam dziękuję za przybycie. Kawka, tak jak tu wielokrotnie było pisane, jeśli chcecie ją kupić, maila śli. Łapki jeszcze w górę. Napiszcie pod zapisem live'a na końcu hashtag coś tam, hashtag wylutek, hashtag coffee doctor, hashtag serwis. Bardzo mi było miło was gościć w tym znienacka live'ie. No i co? Miłej środy życzę. Ja lecę pozałatwiać sprawy, potem do domu. Nie mówię nikomu. Także pozdrawiam was serdecznie. Rewex, jeszcze ci odpowiem. Masz na opakowaniu Kamixa, jaki jest roztwór bezpieczny, ale z Kamixem w proszku trzeba uważać. Trzymajcie się, miłego wieczorku, widzimy się na filmach, widzimy się jutro, mam nadzieję, jeszcze nie nagrałem, widzimy się w sobotę na live w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam was serdecznie, jeszcze się tu przygotuję, bo oczywiście muzyka musi być. Pozdrawiam was serdecznie, co złego to nie ja, trzymajcie się, cześć.